Witajcie moi drodzy widzowie, pełne omówienie Omes of Destruction odnośnie zmian, które tutaj będą wprowadzone. Omówimy sobie każdą frakcję pokrótce i też wypowiem swoje zdanie odnośnie tego, co tutaj najlepiej zostało zmienione według mnie, mimo że to jeszcze oczywiście nie było przetestowane. Opowiem też o swoich obawach, jak to wygląda w praktyce, więc przejdziemy przez każdą frakcję tak pokrótce i porównamy z innymi frakcjami, które tutaj w DLC-ku są. Więc przejdźmy może po kolei. Zacznijmy od zielonoskórych. Filmik o zielonoskórych pojawił się w sumie wczoraj, więc tak dosyć na świeżo. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które gdzieś mnie tutaj zaciekawiły, no na pewno zaciekawiły mnie zmiany troszkę względem właśnie technologii. Tak samo jeśli chodzi o tą mechanikę da plan, to wygląda dosyć ciekawie, jeśli chodzi o tą samą mechanikę. Zobaczymy, jak w praktyce te bonusy będą się tutaj to przekładało. Bo powiem szczerze, to wygląda dosyć dobrze. Jeśli chodzi o te bonusy, które też dało się tutaj zauważyć, wyglądają dosyć przystępnie. Lokalizacja na przykład tego legendarnego lorda jest na pewno na duży plus. Jeśli chodzi o te abilitki, które on tutaj posiada, umiejętności też powiem szczerze są nie najgorsze, więc to na pewno na plus. Armia jego jest na pewno też na plus. Tym bardziej, tak jak mówię, lokalizacja jest dosyć dobra, tym bardziej, że orkowie mają jednak podziemne ścieżki, więc to jest duży plus. Jeśli chodzi o legendarnego na przykład bohatera, bo porównując względem tego, co otrzymujemy w innych frakcjach, czy to u Korna, czy to u Ogrów, szczerze powiedziawszy, ten legendarny bohater, no dla mnie szału większego nie ma. Jeśli się przyjrzeliśmy tutaj bardziej też tymi umiejętnościami, to szczerze powiedziawszy te umiejętności aż tak bardzo do mnie nie przemawiają. Ja osobiście, jeśli chodzi o jakieś właśnie gobliny w najeźdźcach, to dosyć dobrze się sprawdza na polowanie na czarodziei, ale w jakimś zwarciu standardowym sądzę, że tutaj większego szału nie będzie. Jeśli chodzi o tego szamana, szaman jako lord wiadomo to jest zawsze duży plus, bo jednak magia w Total War Warhammer 3 jest bardzo mocna, więc to powiedzmy, że można gdzieś tam powiedzieć na plus, ale zobaczymy też jakie będą finalne umiejętności. No jeśli chodzi o goblina, Big Bossa, bohatera, no gobliny mają przeważnie zatrute ataki, więc to ich wyróżnia, to jest duży plus, są też mali, więc na przykład ciężko jest ich trafić, no chyba, że komputera będziemy jakoś prowokować i wyciągniemy mu bohatera, wyciągniemy mu lorda, no to w sumie wtedy bez problemu. Jeśli chodzi o jednostki czarnych orków, przejdźmy po kolei i powiem szczerze, czy te jednostki mają jakiś większy sens, czy nie. Jeśli chodzi o czarnych orków, na pewno plus jest taki, że mają tarczę, ale szczerze powiedziawszy spodziewałem się czegoś lepszego. Więc ci czarni orkowie do mnie tak za specjalnie nie przemawiają. Nie jest to jakiś szczyt, jak dla mnie, jednostek, więc to szczerze powiedziawszy jest trochę tak zaciągnięte od tych zwykłych orków czarnych z toporami, więc dla mnie to na przykład jest na minus. Szczerze powiedziawszy, wolałbym znaleźć jakąś ciekawszą jednostkę, bardziej unikatową jednostkę i to by było dla mnie naprawdę dużo ciekawsze, jeśli chodzi o jednak zielonoskórych. Ta jednostka, czyli pająk z katapultą na plecach, to jest na przykład bardzo fajna jednostka i tutaj duży podziw, że ładnie po pierwsze wygląda. W praktyce z tego co widziałem też daje radę jeśli chodzi o zadawanie obrażeń, więc to na pewno dla mnie jest na duży plus jeśli chodzi o tą jednostkę. Mangler Squidy, no tu mnie dosyć ciekawią. Fajnie, że jednak jest też furia, bo jednak jak sobie zauważycie, one są trochę takie, wiecie, szalone, więc to jest na pewno duży plus. Szarża i oczywiście duże obrażenia, które zadają, będą bardzo przydatne w bitwie, więc moim zdaniem bardzo przydatna jednostka, tym bardziej dla orków się to zdecydowanie przyda. Kolosalny Squid. Szczerze, nie powiedziałbym, że to jest jakaś super turbo jednostka. Na pewno plusem jest takim, że jednak zielonoskórzy nie mają za dużego wyboru w potworach takich większych. No bo mamy tutaj monolit, mamy tutaj pająka i szczerze powiedziawszy, że na tym się w skrócie to kończy. Ja tutaj, wiecie, nie liczę jakichś tam olbrzymów, troli, no bo to w sumie, wiecie, szczerze powiedziawszy nie jest też jakiś wyczyn, jeśli chodzi o jednostki. Jeśli chodzi o niego, no na pewno dużym plusem było jednak to, że on ma dobrą szarżę, dobrą prędkość, więc to wyróżnia tą jednostkę i naprawdę to jest duży plus. Względem takiej jakby praktycznej zastosowaniu do bitew może być troszkę ciężko, gdy będziemy walczyć ze frakcjami, które będą posiadały wielu strzelców. To tą jednostkę niestety będziemy musieli bardzo chować, bo odporność na ostrzał, którą ona gdzieś tam posiada, no nie jest wybitnie duża.
a poza tym jednostka jest dosyć kolosalna, więc jest bardzo łatwa do trafienia. Więc ta jednostka, szczerze powiedziawszy, jest tak pół na pół. Tutaj dla osób, które znają jakby mechanikę, jak wykorzystywać takie kolosalne jednostki, to na pewno będzie olbrzymi plus. Dla osób początkujących, które gdzieś tam jeszcze się troszkę gubią w takich większych bitwach, no ta jednostka może troszkę więcej problemów sprawić niż da nam po prostu plusów do bitwy. Ale mimo wszystko ja osobiście traktuję ją tak pół na pół, z troszkę bardziej taką przewagą na plus. Bo jednak pamiętajmy, że to jest kolosalna jednostka, jest w miarę szybką jednostką i jakby nie patrzeć, zielonoskórym może się zdecydowanie ona przydać podczas bitwy. Jeśli chodzi o tą katapultę, którą tutaj otrzymaliśmy, ja się ostatnio też o niej wypowiadałem, że ta katapulta jest na pewno dużym plusem, więc szczerze powiedziawszy, tego na pewno będę używał. Zobaczę też, jak to w praktyce będzie wychodziło. Na pewno jest mega przydatne, na przykład na większe jednostki. Z czym, jakby nie patrzeć, jednak zielonoskórzy mogli mieć trochę więcej problemów, bo patrząc po tym, jakich łuczników gdzieś tam posiadaliśmy, no nie było możliwości jakichś takich bardzo potężnych potworów szybko gdzieś tam pokonać. Tu ta możliwość się troszkę nadarza, ale tak jak mówię, to trzeba jednak przetestować w praktyce odnośnie tych strzałów, bo to jest bardzo ważne. Z tego względu, że tutaj mamy dużo tych jednostek, tak jak tutaj mówiłem, ale jednak to musimy sobie, wiecie, dostosować, zobaczyć w praktyce, bo to moim zdaniem jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o te zmiany, które tutaj nastąpiły odnośnie Skarśnika, Wurzaga, no bo to też jest oczywiście ważne. Skarśnikowi te zmiany moim zdaniem wyjdą gdzieś tam na plus, rozdzielenie na przykład jednostek, że tutaj mamy orków, tutaj mamy gobliny i te drzewka budowania są rozdzielone, to jest moim zdaniem dobry plus. Bo z jednej strony wprowadzi trochę porządek, z drugiej strony można powiedzieć, że znowu stracimy jeden slot na budowanie, ale szczerze powiedziawszy, u orków, jak pamiętacie, zrobiłem też omówienie budynków orków, czyli zielonoskórych oczywiście, to tam z budynkami czy jeden w te, czy we w te, to moim zdaniem nie będzie aż taka wielka różnica, więc jak dla mnie spoko. Będziemy musieli z Karśnikiem po prostu wykorzystać jakby unikatową tutaj mechanikę i bronić tego Karaku 8 szczytów za wszelką cenę, gdyż inaczej stracimy bardzo dużo miast, znaczy może nawet nie miast, ale budynków w miastach, więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja, więc to zdecydowanie na duży plus. Wrzucenie Wurzaga do dżungli, to moim zdaniem jest ogromny plus. Szczerze powiedziawszy, jak się gra Wurzagiem i jest się jednak tam na samym środku, to gdy źle zaczniemy zarządzać sojuszami, no to lejemy wszystkich dookoła. Mimo, że nam jednak są te wszystkie frakcje takie, powiedzmy, nawet przychylne dla orków, bo powiedzmy ogry, szczury, no z nimi można w miarę dobrze się szybko dogadać. Do krasnoludów, tak jak pamiętacie, na 20 tur na poziomie legendarnym Wurzagiem można spokojnie Thorgrima tam dojechać i sobie zająć jego miasto. Więc wtedy otwiera nam się trochę droga do Imperium i możemy Imperium bardzo fajnie plądrować. Te budynki, te efekty, które tu mamy, to jest moim zdaniem powiedzmy na plus. Nie ma co tutaj się jakby więcej rozwodzić nad tym. Jeśli chodzi o ulepszenie i złom. Ulepszenie i złom, z tego co zauważyłem, wychodzi na duży plus, bo szczerze powiedziawszy, na początek, jak jednak jest te ulepszenie złomu, bez tego DLC, to ulepszenie złomu, po pierwsze, mało tego złomu zdobywamy, więc mało mamy jakby możliwości wszystko sobie tam gdzieś tam poulepszać, więc jak dla mnie to wychodzi zdecydowanie na plus i szczerze powiedziawszy, z tego jestem nawet zadowolony. Jeszcze to jest tylko kwestia tego, żeby przetestować to w praktyce, jak te bonusy będą się przekładać i to, że możemy dawać więcej bonusów dla danej jednostki, to dla mnie też jest naprawdę dużym plusem, bo będziemy mogli sobie stworzyć na przykład bardzo potężną armię, to co też omawiałem na wcześniejszym filmiku, więc dla mnie to na przykład jest duży plus. Zobaczymy jeszcze w praktyce, jak będzie działać te wielkie ła, ogólnie ła, bo z tego co zauważyłem, te zmiany mogą być bardzo dobre. Jednak wiecie, możemy dostać na przykład więcej złomu, więcej golda za skończenie tam tego ła, więc w praktyce musimy to tylko przetestować, czy to nie będzie zbyt mocne albo zbyt słabe. Z tego względu, że zależy jakie tam będą wartości nałożone, bo jak sobie przyjrzałem na przykład też jednak patrząc na to, jakie DLC ostatnio wychodziły odnośnie właśnie tam Tamurkhana, Krasnoludów, Imperium, to niestety tutaj troszkę czuję, że jeśli chodzi o twórców, ciężko jest to wyważyć i albo to idzie za mocno w jedną stronę, albo idzie to jednak bardzo słabo.
więc tu z wyważeniem może być ciężko, ale tutaj nie będziemy się więcej nad tym rozwodzić, bo to jednak musimy, wiecie, przetestować i zobaczyć w praktyce. Bo jakby nie patrzeć, nie mieliśmy aż takiego dużego gameplaya pokazanego z tego. Mimo że dzisiaj ma być właśnie zapowiedziany ten gameplay, to też nawiążę do tego i poprawię pewnie odnośnie omówienia. Jeśli chodzi o budynki, no tutaj dużo nie mieliśmy omówione, to jest to, co już mówiłem wcześniej. Mamy tutaj po prostu rozdzielonych tych orków i gobliny na te budynki, na te łańcuchy budynków, żeby było wygodniej. Odnośnie technologii, tu na pewno gdzieś tam na plus te zmiany, bo zostało to troszkę bardziej rozdzielone, trochę bardziej uporządkowane, bo na sam początek, jeśli chodzi o zielonoskórych, ogólnie drzewko technologiczne u nich było bardzo proste, nie było nic skomplikowanego. Fajnie, że tutaj właśnie scrap upgrades, czyli ulepszenie złomu mamy wprowadzone jako osobne. To jest moim zdaniem bardzo dobre posunięcie. Jak zauważyłem, bardzo często takie posunięcia są jakby stosowane ostatnio i te drzewka technologiczne mają więcej trochę tego ładu, bo tak to niektóre te drzewka technologiczne no niestety są bardzo porozrzucane i nieprzemyślane jak dla mnie. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi tutaj o samych orków zielonoskórych, osobiście bym ocenił może na takie 7 na 10, bo mi na przykład osobiście gdzieś tam nie leży same te niektóre jednostki, bo wprowadzenie tych czarnych orków, no to jest trochę taki bez większego szału, porównując na przykład legendarnego tutaj bohatera i na przykład legendarnego lorda względem innych, wychodzi to troszkę słabiej. Na pewno, tak jak mówię, plusem jest to, że jednak jest umieszczony on w tym konkretnym miejscu. Ma tą mechanikę da plan, tylko że zobaczymy też w praktyce, jak to będzie wychodzić, więc też nie chcę aż tak bardzo się nad tym rozwodzić. Ale mimo wszystko sądzę, że jako tako orkowie, no, dostali chyba najmniejsze zmiany, które gdzieś tam są odczuwalne, ale to też przejdziemy do kolejnego i będziemy omawiać kolejne tutaj frakcje i zrobimy końcowy werdykt. Ja osobiście troszkę więcej się spodziewałem po zielonoskórych. Bardzo duży widzę jest nacisk ogólnie na squidy postawiony i na 2 potwory jednak, ale to jeszcze porównamy sobie finalnie ze wszystkimi frakcjami, więc przejdźmy w takim razie może do ogrów. Jeśli chodzi o ogry i zmiany u nich, to szczerze powiedziawszy wydają mi się w tym DLC jakby największe, z tego względu, że dużo rzeczy zostało tutaj zmienionych, poprawionych, rozbudowanych i wygląda to naprawdę dobrze. Przyjrzyjmy się najpierw, jakby nie patrzeć, legendarnemu lordowi, bohaterom, no i ogólnie wszystkim, co tutaj otrzymujemy. Na pewno dużym plusem jest sama mechanika Golfgaga, z tego względu, że ta mechanika kontraktów wygląda bardzo ciekawie, interesująco i będzie mega pewnie wciągała. Będziemy musieli podejmować wiele ciekawych decyzji odnośnie plądrowania. Lokalizacja jego też jest dosyć dobra, bo jesteśmy między Imperium, Kislewem, blisko też krasnoludów. Więc mięsa na pewno mu oczywiście nie zabraknie, więc to jest moim zdaniem bardzo fajna opcja. Jeśli tutaj chodzi o jego styl gry, właśnie jego umiejętności są dosyć mocne, więc w praktyce będzie to pewnie wyglądało tak, że będzie on naprawdę bardzo mocny i będzie miał duży plus. Ale to osobiście jest moim zdaniem bardzo dużym plusem, bo jak sobie przyjrzymy na przykład bohaterów, lordów legendarnych od ogrów nie ma sporo, więc to jest jednak inna opcja. Jeśli chodzi już też o tych legendarnych lordów, więc tutaj szczerze powiedziawszy na przykład Skrak Siepacz jest ok. U niego też oczywiście będą jakieś tam lepsze zmiany, jakby nie patrzeć, tylko zobaczymy to w praktyce. Jeśli chodzi o samego tłuściocha, to szczerze powiedziawszy u niego ta mechanika moim zdaniem jest trochę taka nudna, lokalizacja jest taka sobie, tym bardziej, że tych wrogów mamy troszkę tam takich łatwych na początek, a z późniejszym etapem, no poruszanie się trochę w tych górach jest takie mozolne, ale mimo wszystko on jest dosyć w bezpiecznej pozycji. Jeśli właśnie chodzi o tą mechanikę kontraktów, no to tak jak mówię, to wygląda dosyć dobrze, wygląda mi to troszkę na zbalansowane względem tego, że ta mechanika teraz wydawania mięsa odnośnie obozów jest moim zdaniem bardzo dużym plusem. Fajnie, że ta mechanika została tutaj bardzo rozbudowana, bo szczerze powiedziawszy, jak sobie tak jednak przemyślałem te wszystkie zmiany u ogrów, to wychodzą one naprawdę na wielki plus i aż zachęcają, żeby jednak kupić te DLC i w praktyce po prostu potestować ogry. Więc to jest na pewno duży plus, jeśli chodzi o mechanikę tutaj Golfgaga i ogólnie o samego legendarnego lorda, to moim zdaniem jest naprawdę na duży plus i wygląda to bardzo zachęcająco. Przyjrzyjmy się tutaj legendarnemu bohaterowi Bragiem the Goodsman, czyli nasz taki powiedzmy troszkę egzekutor cat.
I jego umiejętności na przykład są dosyć mocne, bo egzekucja jest mocna, wywołanie strachu, wzmocnienie tutaj odnośnie bonusu na wielkich przeciwników, więc to też jest moim zdaniem bardzo fajna opcja, więc dla mnie na przykład ten legendarny lord, porównując do takich zielonoskórych, no to on wychodzi dużo lepiej, mimo że szczerze powiedziawszy dalej to są jednak ogry i one się aż tak dużo ze sobą nie różnią, to sam tutaj Gutsman wychodzi moim zdaniem dobrze. Jeśli chodzi o Lorda, który będzie tutaj zwiększał możliwość zarobienia podczas bitwy, to też jest moim zdaniem duży plus. Dla ogrów to jest, pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. Teraz też ogry trochę mają rozłożone ten balans właśnie kasy, bo ogrami było dosyć ciężko na samym początku. Po pierwsze rozwój obozów, po drugie obozy nie były mobilne, teraz będą mobilne, mimo że będą może mniej mobilne, bo będą się troszkę wolniej poruszały pewnie niż standardowy bohater czy tam lord. Ale mimo wszystko są bardziej mobilne i mamy jakąś szansę, że jak będziecie chcieli robić podbój świata, no to nie będzie trzeba stawiać co parę metrów obozu, tylko będziemy mogli troszkę je przesuwać, bronić, więc wtedy będzie większa szansa na ogarnięcie tematu. Też właśnie wymyślenie takiej mechaniki, że podział trochę budynków na mięso, a rekrutacja na kasę, to moim zdaniem jest bardzo duży plus i szczerze powiedziawszy tutaj wyszli z tego naprawdę bardzo dobrze. Więc ciekawi mnie jedynie, jak faktycznie będziemy z tymi umiejętnościami tego lorda i jak z tą kasą finalnie będziemy mogli zwiększyć te zarobki, więc to moim zdaniem pozostaje na plus. Tylko jeszcze w praktyce, jak przetestujemy, to będę mógł się więcej to wypowiedzieć, bo jednak z filmików, których gdzieś tam widziałem, z tego, co gdzieś tam zostało pokazane, no to jednak inaczej, jak sobie to samemu przetestujemy. Jeśli chodzi tutaj o bohatera Bruciera, czy takiego troszkę zabójcę, to on wychodzi, szczerze powiedziawszy, jak tak porównywałem statystykowo, no tak pół na pół. Większego szału u niego moim zdaniem nie ma. Ale tak jak mówię, to jeszcze musimy przetestować w praktyce. Jeśli chodzi o jednostki. Jednostka na przykład tego tutaj powiedzmy Sempa wychodzi dosyć dobrze. Z tego względu, że jednak ogry po pierwsze nie miały jednostek latających. Tym bardziej, że ta jednostka jest bardzo szybka, obrażenia są nie najgorsze. Wiadomo, pancerza życia nie ma tam wybitnie dużo, ale jest to duży plus dla ogrów z tego względu, że możemy wyłapać po pierwsze jednostki strzelców, zablokować artylerię. To mogliśmy tylko w sumie uczynić albo pożeraczami, albo szablozębnymi. Więc to jest naprawdę duży plus. Mamy jakby możliwość przelecenia nad tymi przeciwnikami i dobrania się do nich, więc dla mnie ta jednostka na pewno na plus. Mimo że będzie pewnie używana gdzieś tam na początku, a w późniejszym etapie sądzę, że ta jednostka zostanie tak troszkę zastąpiona, choć zobaczymy jak to będzie w praktyce, bo może będzie taką jednostką, że mimo swoich słabszych statystyk będzie zawsze przydatna w zależności od wroga, którego gdzieś tam będziemy mieli. Na przykład na takie imperium będzie to mega przydatne, bo oni oczywiście mają muszkiety, z kuszników, artylerii też trochę jest jednak do wyboru, więc to na przykład będzie mega przydatne. Jeśli chodzi o kolejną jednostkę potwora, ten potwór, szczerze powiedziawszy, wychodzi bardzo dobrze statystykami, ma oczywiście uderzenie tego lodu i oczywiście jeszcze aury, więc to na przykład jednostka jest zdecydowanie na duży plus. Wiadomo, że ona tutaj z Kaoroga takiego podstawowego gdzieś tam przypomina, tylko jest bardziej taka jetowata, więc to jest na przykład duży plus, więc dla mnie ogólnie finalnie ta jednostka wychodzi na duży plus, ma wiele jakby plusów odnośnie statystyk, odnośnie ataków, więc to jest na pewno duży plus. Tym bardziej, że ogry potrzebują jednostek, które mają dużo szarży i się przebijają po prostu przez wroga, żeby wprowadzić trochę nieład w szeregach przeciwnika, więc no do tego jednostka jest idealna. Jeśli chodzi o samych Yeti, powiem szczerze, że Yeti też jest mega fajną jednostką i mega mnie zaciekawiła. Z tego względu, że po pierwsze będą osłabiać przeciwnika, po drugie mają też ładną prędkość jak standardowe ogry i wyglądają zjawiskowo, więc sama ta jednostka też ma ogromny potencjał i na pewno będzie wykorzystywana przez początek gry, mid game, late game, no non-stop będzie wykorzystywana, więc pamiętajcie, że jeśli dają jednostki, które będziemy mogli wykorzystywać non-stop i na każdym etapie gry i szczerze powiedziawszy na wiele jednostek, to jest naprawdę bardzo fajna jednostka, bo posiada jakby wszechstronne zastosowanie i również zastosowanie tej jednostki będzie dobre, bo będziemy mogli wykorzystać, żeby dorwać szybko strzelców, wykończyć, nie wiem, dobrać się do bohatera, bo też szczerze powiedziawszy będą się do tego moim zdaniem nadawać. Tym bardziej, że oni posiadają osłabienie przeciwnika. Nie pamiętam jakie dokładnie to osłabienie wchodzi, ale mimo wszystko zawsze jest to jednak osłabienie. Jeśli chodzi o te gobliny, a czy gnoblary na jeden na drugim, to
tutaj z jednej strony jest jakiś tam powiedzmy plus, bo nie mamy jednostek za specjalnie, która ma plusy przeciwko jakiejś tam kawalerii i coś tego typu. A tutaj jednostki się mogą na przykład przydać. Z drugiej strony mają tą prymitywną tarczę, ale jednak zawsze tą tarczę mają, więc jest jakaś opcja obrony przed tym ostrzałem. Choć szczerze powiedziawszy, nie czuję aż takiego powiedzmy dużego zastosowania dla tych jednostek. Tam było oczywiście na filmiku pokazane, jak tam walczą oczywiście z mamutem, z takimi jakimiś potworami i coś tam są w stanie zrobić, ale szczerze powiedziawszy, ta jednostka to dla mnie jest trochę wątpliwa, więc takie pół na pół bym jej dał. Wiadomo, w praktyce będziemy mogli przetestować, bo pamiętajcie, że nawet słabe jednostki ze słabymi statystykami, ale z przeznaczeniem na przykład do blokowania kawalerii, blokowania potworów, sprawdzają się dobrze. Więc tu statystyki nie są aż takie wybitnie mocne, ale nie są tragiczne, więc to szczerze pół na pół, bo to jest kwestia bardziej takiego przetestowania. Jednostki jakby Golfgaga, taka powiedzmy straż przyboczna, szczerze powiedziawszy, trochę się na nich zawiodłem, bo mają troszkę lepsze te statystyki, niż tacy standardowe ogry na jakimś tam średnim poziomie, ale szczerze powiedziawszy, dupy to nie urywa. To trochę takie porównanie jak do tych czarnych orków z tarczami, że no tak jak w sumie dodali tych czarnych orków do zielonoskórych z tarczami, no wiecie, dodali orków, są tarcze, na pewno to dużo lepiej będzie wychodzić niż z toporami, ale finalnie dupy to nie urywa, jeśli chodzi o tą jednostkę. Bo, no szczerze, no nie oszukujmy się, te ogry, które tutaj otrzymujemy z trochę lepszymi statystykami, to nie jest nic z jakiegoś szczególnego, tym bardziej, że ogry mają bardzo dużo jednostek, które mają podobne statystyki i tutaj niestety, moim zdaniem, twórcy trochę zawiedli mnie pod tym względem, że myślałem, że chociażby te jednostki, które już są bieżące, jak tacy ludożercy, no tych jednostek mamy sporo u ogrów, zostaną trochę pozmieniane te statystyki, żeby ogry się czymś faktycznie różniły. A tutaj niestety moim zdaniem tego nie dociągnęli, chyba że jeszcze mimo wszystko się zaskoczę i tutaj tego po prostu nie napisali, że te statystyki zostaną trochę pozmieniane, ale jak dla mnie, jeśli chodzi dalej o jednostki standardowych ogrów, nie licząc tego, że mamy dodanych oczywiście Yeti, mamy tych dodanych Gnoblarów i tak samo właśnie te jednostki, bo powiem szczerze, że tak, jeśli chodzi o tą jednostkę, ale to jest jakiś moim zdaniem niewypał. Z tego względu, że te jednostki nie będą się chyba cechowały jakimiś takim wyjątkowymi statystykami i mimo wszystko no, mogli dodać coś ciekawszego, tak jak akurat u zielonoskórych zamiast tych z tarczami, mogli zrobić jakąś całkowicie inną jednostkę, żeby to się chociaż czymś tam wyróżniało. Jeśli chodzi o tą mechanikę mięsa, o której już troszkę tutaj mówiliśmy, to powiem szczerze tak, że to jest bardzo fajna opcja, to jest ogromny plus zmiany u ogrów, tak samo właśnie jak te jednak ruchome obozy. To moim zdaniem wyszło na wielki plus i to naprawdę tutaj wielkie brawa, bo tutaj brawa się naprawdę należą, że wyszli z tego naprawdę na duży plus. I teraz chociażby te ogry przyciągną nowych graczy i szczerze powiedziawszy będzie się ogrami grało o wiele przyjemniej. Wiele można powiedzieć, że jednak takim na przykład Golfgagiem będzie się grało za łatwo. Tutaj jest oczywiście też moja wielka obawa, bo jak spojrzałem jaką on oczywiście dostaje armię na początku, no w jakiej jest lokalizacji, to wszystko gdzieś tam cechuje go na plus, więc na pewno będzie miał dużo prościej niż na przykład taki skrak siepacz, gdzie ta armia jego jest powiedzmy bez jakiegoś większego szału. No też tutaj, jak sobie zauważycie, mamy armię od razu ołowiomiotaczy, mamy też artylerię, więc no wychodzi powiedzmy dosyć mocno ta jego armia. Tak samo zmiany Wielkiej Paszczy, że będziemy mogli sobie rzucać buffy dla swoich właśnie bohaterów, dla swoich armii. No to moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajna opcja, że też te wielkie imiona zostały poprawione. Tak samo zmiany odnośnie właśnie drzewka technologicznego, że zostało to bardziej rozdzielone, uporządkowane, to też jest duży plus. To tak jak sobie zauważycie, to zawsze wygląda, ja to zawsze porównuję do Krasnoludów Chaosu, które też dzięki temu mają takie uporządkowane drzewko i wiemy, gdzie tutaj jest ekonomia, gdzie tutaj są wzmocnienia do armii. No i wygląda to, powiem szczerze, bardzo dobrze, więc to jest na przykład ogromny plus i teraz moim zdaniem ogry stały się powiedzmy grywalną frakcją, więc zobaczymy też jak to będzie wyglądało w praktyce. Ale też tutaj właśnie są te zmiany, które tutaj posiadamy, na przykład u Greusa, tak samo zmiany, które będziemy posiadać właśnie u Skraga, więc jak dla mnie na przykład ogry to jest taki 8,5 na 10. Dlaczego 8,5? To wam od razu powiem. Pierwszą tutaj zmianą powinno być tak naprawdę, te jednostki powinny być albo całkowicie zmienione, jeśli chodzi o jakieś statystyki,
ewentualnie jakieś tarcze większe im dołożyć, cokolwiek powinno być w nich zmienione, bo te jednostki niczym się za specjalnie jak dla mnie nie wyróżniają, mimo że widziałem statystyki, dla mnie nie jest to jednostka jakaś wyróżniająca się. Te wszystkie jednostki, które zostały tutaj pokazane, dodane, to są jednostki, które faktycznie się wyróżniają i wychodzi to moim zdaniem bardzo fajnie. No ta jednostka ostatnia wychodzi najgorzej. Tak jak u, szczerze powiedziawszy, zielonoskórych ci z tarczami, oni tam są tak potrzebni, choby w ogóle, jakby nie patrzeć, bo ogry, czy zielonoskórzy mają takie jakby już jednostki do wyboru, jeśli chodzi o piechotę, że tam, powiem szczerze, nie jest to nic potrzebnego. Bardziej bym się skłaniał, żeby orkowie dostali jakichś lepszych strzelców, niż to, co tam jednak dostali. Więc w praktyce, jeśli chodzi tutaj o ogry, tak jak mówię, 8,5, bo jednostki powinny być wszystkie troszkę pozmieniane, bo tych jednostek ogrów jest za dużo tych samych prawie i one się naprawdę prawie niczym nie różnią, a tier rekrutowania 3., 4., 5., a te jednostki są prawie identyczne i nie mają jakiegoś szerszego zastosowania, więc to jest duży minus, a niestety tutaj nie było też nic powiedziane odnośnie jakichś reworków, odnośnie tych jednostek, więc to niestety duży minus. Więc za to niestety tutaj faktycznie trzeba odjąć plus, ale takie, mówię, bardzo mocne 8,5, no przy zielonoskórych na razie 7/10, bo tam spodziewałem się troszkę więcej. Ta mechanika złomu, to poprawienie drzewka technologicznego to jest duży plus, no ale drzewko technologiczne troszkę uporządkować, które w miarę było ok, to też nie jest jakiś większy wyczyn, więc przejdźmy w takim razie do Khorna, bo tam troszkę będziemy mogli też opowiedzieć. O Skulltucker. Jeśli chodzi tutaj o Khorna, no te zmiany wyglądają dosyć dobrze, ale też jest wiele rzeczy, które szczerze powiedziawszy chyba bym tutaj zmienił, poprawił, zamienił, więc przejdźmy tutaj po kolei. Jeśli chodzi o Arbala, darmowego, legendarnego lorda, to tutaj go nie będę poruszał. Na pewno Khorn za to dostaje duży plus, że jednak on tam wygląda dosyć ciekawie, jego mechanika, lokalizacja jest bardzo przyjemna, więc duży plus. Jeśli chodzi tutaj o Skulltuckera, no na pewno dużym plusem jest jednak to, że zaczyna on w lustri. Duży plus z tego względu, że Khorn w lustri będzie miał żyłę po prostu złota, żyłę krwi. Z tego względu, że jeśli chodzi ogólnie o Khorna, on ma dostosowane tak jednostki, że jeśli ma walczyć z jakąś piechotą, to poradzi sobie bez żadnego problemu. Tak samo na przykład jak będzie miał walczyć z Bretonią, z piratami, no nie będzie naprawdę żadnych problemów. Jedynym jakimś większym problemem mógłby być dla niego Skaven. Skaven jednak, wiecie, jest troszkę taki upierdliwy. To jest jedna chyba z najbardziej męczących frakcji i najbardziej sprytnych frakcji, jaka została chyba stworzona, bo jednak z Skavenami można naprawdę wiele namieszać i nie trzeba mieć wysokotierowych jednostek, tym bardziej, że ich rozwój jest bardzo łatwy. Więc jeśli chodzi tutaj o Skulltuckera, na pewno będzie miał duże pole do popisu. Sam legendarny lord jest bardzo mocny, jednak ta jego pelerynka, te jego aktywne, pasywne tutaj umiejętności są bardzo mocne, bo wzmacniają go wybitnie, więc to jest na pewno duży plus. Więc jeśli chodzi finalnie o jego tutaj mechanikę tego płaszcza, podróżowania, wyłapywania tych armii, to jest naprawdę bardzo fajne zastosowanie i to jest moim zdaniem ogromny plus już samego po prostu Khorna, samej tu właśnie mechaniki całej. Tak samo jeśli chodzi o legendarnych bohaterów, których mamy tutaj dwóch, szczerze powiedziawszy wychodzą oni mega dobrze. Po pierwsze jeden jest w sumie dwóch, oni są takimi potworami, jakby nie patrzeć, więc jeśli chodzi też o nich właśnie mechanikę, o ich właśnie umiejętności, statystyki wychodzą bardzo dobrze i szczerze powiedziawszy Khorn ma teraz naprawdę wachlarz bardzo mocnych tutaj legendarnych bohaterów, więc moim zdaniem naprawdę ogromny plus. Czy to właśnie Scylla, czy to właśnie Scar, no Scar to już w ogóle jego wzmocnienia, które tutaj mamy, te pasywki, które posiadamy, no 3 pasywki, 2 aktywne umiejętności, po pierwsze leczenie, no to wygląda moim zdaniem na mega OP i szczerze powiedziawszy z jednej strony to jest duży plus, bo jednostki Khorna, bohaterowie Khorna, lordowie Khorna, no oni powinni być bardzo potężni i finalnie to otrzymujemy. Więc w sumie zgodnie z założeniem frakcji to się wszystko tutaj zgadza. Tak samo na przykład ten Blood Speaker Lord, jego umiejętności, z tego co widziałem tak delikatnie, wychodzą naprawdę na duży plus. Będzie on się bardzo fajnie sprawdzał w walce, więc jeśli chodzi o samego Lorda też jest jakiś powiedzmy plus. Tak samo jednostki, bo jednostki tutaj mam parę zarzutów, ale zaraz do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o pierwszą jednostkę, to jest akurat potwór, więc tutaj moim zdaniem plus, bo
U Korna można powiedzieć, że takich solowych potworów, solowe potwory zawsze się przydają w każdej frakcji. Każda frakcja prócz jaszczuro ludzi, jeśli dostałaby jakiegoś tam potwora więcej, to moim zdaniem jest naprawdę duży plus, bo im więcej, tym robi się po prostu zdecydowanie ciekawiej. Tak samo kolejna jednostka, no to kolejna jednostka też oczywiście potwór, więc to jest duży plus. Ten potwór, tak jak mówiłem, jest bardzo podobny do zinczowego troszkę. Tak, ten jęzor mnie tak trochę, powiedzmy, że tutaj zalatuje tym. Te dwie jednostki, które tutaj otrzymujemy, jest to naprawdę bardzo fajna opcja, bardzo dobra opcja. Więc dla Korna zdecydowanie ogromny plus. Same Korngorsy, one są dosyć dobre względem właśnie tych piechoty, jednak są zaciągnięte od zwierzę ludzi, tylko takie bardziej demoniczne, kornowe i moim zdaniem to jest też bardzo fajna opcja. Jednostki Wratmongersów, które mają ogromne statystyki, bardzo dużą siłę broni, też jest naprawdę zastosowanie bardzo dobre i szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Korna, on dostał bardzo mocne jednostki i w praktyce no, będzie naprawdę miał czym rzeźbić tymi jednostkami. Więc przeciwnik będzie miał bardzo ciężko. Zobaczymy też, jak na przykład komputer będzie nimi grał, czy on będzie dużo tego rekrutował, czy nie. Bo jeśli komputer będzie rekrutował słabsze jednostki, to może finalnie skończyć tak, że Lustre dalej będzie się odpierać, powiedzmy, negatywnym frakcjom i jednak będą tam, powiedzmy, jaszczuro ludzie, powiedzmy, rządzić. Ale teraz jakby nie patrzeć, patrząc na Lustrię, jak mamy tam Korna, mamy tam Piratów, mamy tam Skavenów, to szczerze powiedziawszy teraz taki wielki Kataj, czy tam Imperium, Bretonia, Jaszczury, no będą miały jakieś większe wyzwanie odnośnie pokonania tych przeciwników, więc dla mnie to jest na przykład też ogromny plus, żeby w końcu się troszkę też na tej mapie ogólnej na Imperiach Nieśmiertelnych pozmieniało. Skull Reapersy, jeśli chodzi o tą jednostkę, szczerze powiedziawszy, wprowadziłbym inną jednostkę, bo z jednego względu, jak już otrzymujemy na przykład Wratmongersów, otrzymujemy Korngorsy, no to szczerze powiedziawszy, po co nam jeszcze więcej tej piechoty? No, można by tutaj jednak zastosować coś ciekawszego, jakąś inną jednostkę, bo z drugiej strony, no piechota, piechota, piechota. Ja wiem, że Korn ogólnie gra na piechocie, na potworach i szczerze powiedziawszy otrzymujemy piechotę i potwory, więc mechanika dalej powiedzmy jest zatrzymana tego. Więc jak dla mnie tutaj mogłoby po prostu się pojawić coś innego, coś bardziej do zastosowania jakiegoś bardziej szczegółowego, jakieś jednostki troszkę szybszej piechoty, czy coś tego typu, chociażby jak już mamy zostać przy tej pierwotnej wizji piechoty, no ale jednak to są powiedzmy trochę takie ciężkie jednostki, jedynie Korngorsy, jak dobrze pamiętam, chyba są najszybsze z tej całej piechoty, więc tu mogłoby się jednak troszkę inaczej potoczyć. Plus taki jest jednak to, że te jednostki, jeśli chodzi o te mocne jednostki, które otrzymujemy, nie każdy tutaj legendarny lord je otrzymuje. Jest to właśnie wyszczególnione, więc moim zdaniem to jest duży plus. Choć mają tu też nastąpić jakieś zmiany odnośnie właśnie rekrutacji tych jednostek, ale jeszcze nie jest to szczegółowo omówione. Jeśli chodzi ogólnie tutaj o te zmiany, no bo zmienił się oczywiście ten tron czaszek, które teraz sobie wykupujemy umiejętności i możemy sobie wzmacniać naszą ekonomię, nasze jednostki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na przykład bardzo fajna opcja, bo tych czaszek po późniejszym etapie mieliśmy tyle, że nie było, szczerze powiedziawszy, co z tym zrobić. Tak samo te manifestacje zostały delikatnie pozmieniane, ekonomia została zmieniona. To z jednej strony dużo osób powie, że jest naprawdę na plus. Ja powiem, że to jest takie plus minus, z tego względu, że po pierwsze, no jakby nie patrzeć, Korn działał na tej zasadzie, że bardzo dużo plądrował i z tego musiał utrzymywać armię. Z drugiej strony dla osób początkujących, które nie mają aż takiego dobrego rozeznania z zarządzaniem funduszami, to na pewno będzie duży plus. Dla osób weteranów, którzy uwielbiają plądrować, lubią trochę takiej adrenaliny, ryzyka, to wtedy będzie troszkę minus. Zobaczymy też finalnie, jakie to będą wartości, jak to będzie wyglądało. Na pewno też jest plus taki, że będziemy mieli teraz podzielone miasta, prowincje bardziej na tej zasadzie, że będziemy mogli rekrutować z jednej opcji demony, a z drugiej opcji będziemy mogli rekrutować ludzkie jakby jednostki. Więc to moim zdaniem jest na przykład ogromny plus, bo zostanie to trochę rozdzielone. Z jednej strony jest to troszkę utrudnienie, że nie mamy tych wszystkich jednostek w jednym, więc to na przykład dla mnie osobiście jest dużym plusem.
Właśnie tutaj mamy wszystko to omówione odnośnie tych jednostek. Jeśli chodzi o technologię, została też rozdzielona tak samo jak u ogrów. Mamy rozdzielone względem, powiedzmy, ekonomii, takich podstawowych rzeczy i również tak samo kwestia technologii wojskowej. Więc to zostało również rozdzielone i to jest moim zdaniem duży plus, bo szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o drzewko technologiczne u Korna, no był tam trochę taki miszmasz i to był duży problem. Jeśli chodzi o okupację miasta i niszczenie miast, zostało wprowadzone tak naprawdę dobra rzecz. Z tego względu, że jeśli splądrujecie miasto, to musimy odczekać, jak dobrze pamiętam, chyba 4 tury, ewentualnie 3 tury. Oczywiście to będzie pokazane na mieście, które splądrowaliście, żeby móc je skolonizować. No bo mogliśmy zrobić tak, że plądrowaliśmy miasto, mieliśmy wystarczająco czaszek i mogliśmy również od razu to miasto zająć. Albo była taka po prostu sytuacja, że wy plądrujecie miasto, brakło wam ruchów, polecieliście jeszcze tam jakąś armię stuknąć, a tutaj jakiś tam Brytończyk czy tam jakiś ork nagle sobie to miasto przejął. No co było trochę uciążliwe, bo przy jakichś większych podbojach, większej ilości plądrowania, no było to naprawdę uciążliwe, więc ta zmiana wychodzi finalnie na plus. Jeśli chodzi o to, co szczerze powiedziawszy tutaj otrzymujemy, plusem na pewno jest to, że zabawa w Lustri Kornem będzie na pewno przednia, więc to wychodzi ogólnie na sam plus. Jeśli chodzi o jednostki, większość tych jednostek naprawdę jest na duży plus. Jeśli chodzi o legendarnych bohaterów, no to tu zabawa naprawdę będzie niezła i ogólnie mechanika jest bardzo mocna. Szczerze powiedziawszy, można by troszkę rzec, że tutaj Skulltaker będzie miał bardzo duże pole do popisu z tego względu, że w Lustri jest w miarę blisko do każdego miasta, bo co turę powinniśmy spokojnie każde miasto tam dojechać. Jeśli chodzi o takiego Korna, no wiecie, bieganie po tej pustyni jest trochę uciążliwe. Później jak wchodzimy w jakieś tam ciemniejsze zakamarki, w jakieś wąwozy, jest tam naprawdę dużo fajniej. Ale bieganie na początku dla mnie na przykład na pustyni, mimo że Kornem, znaczy Skarbrandem grałem tyle razy, że naprawdę można się później zanudzić. Wiadomo, jak sobie przejdziemy tam do Imperium, no to tam już w ogóle jest żyła złota. I tam jest wiele takich lokalizacji, że ta żyła złota faktycznie dobrze wychodzi. Więc powiem szczerze, że jeśli chodzi o jednostki, to na pewno duży plus. Tylko tak jak mówię, no trochę za dużo tej piechoty. Ja wiem, że ta piechota powinna tam być. Tutaj technologię również mamy na plus. Dużym plusem na pewno też jest te budynki. Tylko to jest jeszcze kwestia troszkę wątpliwa, bo musielibyśmy zobaczyć w praktyce, jak to wychodzi. To, że w miasto będziemy mogli podzielić, że jednak tutaj demoniczne, tutaj standardowe, to jest fajny plus, bo będziemy mogli też te jednostki rekrutować w różnych regionach, różne typy. Więc troszkę to jest delikatnie, powiedzmy, utrudnienie, bo tak jak mogliście rekrutować wszystko w jednym miejscu, było to troszkę prostsze. Trochę te budynki się jednak rozłożą. Jeśli chodzi tutaj, no w sumie wszystko już tutaj wymieniliśmy, jakby nie patrzeć. Szczerze powiedziawszy, mało jest tutaj słabych punktów, jeśli chodzi o DLC właśnie samego Korna. Z tego względu, że wszystko zostało bardzo przemyślane i tu to wszystko wygląda naprawdę dobrze, mimo że z drugiej strony, jak dla mnie na przykład ogry dalej wnoszą więcej jakby zmian pierwotnych względem tego, co było na początku, to tutaj ogólnie zmiany u Korna wychodzą też moim zdaniem dobrze. I szczerze powiedziawszy, można by nawet to ocenić na takie 9 na 10. Jedyne takie zastrzeżenie, że mimo wszystko znowu na przykład mechanika u ogrów bardzo się zmieniła, jakby funkcjonalność grania ogrami i ogry stały się na przykład grywalne. Jeśli chodzi o Korna, Korn na przykład był grywalny, więc tutaj tylko po prostu brakowało więcej legendarnych lordów, żeby też zacząć w innej lokalizacji. Wiadomo, są mody, gdzie możecie sobie gdzieś poprzerzucać i to też jednak zmienia trochę rozgrywkę, ale jeśli chodzi o Korna, no szczerze powiedziawszy takie 8,5-9 można spokojnie dać, bo te zmiany są ogólnie na dobre. Finalny zakres, jeśli chodzi o Korna, dalej zostaje w sumie cała mechanika po staremu, że jednak dalej operujemy potworami, piechotą i po prostu bohaterowie, lordowie do walki wręcz miażdżą tutaj przeciwnika bez żadnego problemu. Tylko moim zdaniem troszkę ta frakcja ogólnie Korna stanie się łatwiejsza. Dla mnie moim zdaniem będzie łatwiejsza, będzie jeszcze mocniejsza. Z jednej strony jest to duży plus, bo to jednak są, wiecie, bogowie gdzieś tam odnośnie krwi, ogólnie Korn, zniszczenie i to wszystko. Więc z jednej strony zostało to wszystko zostawione tak jak powinno, więc można by powiedzieć, że nawet takie 9 na 10, choć tak jak mówię, jeśli chodzi o samego Korna,
No tutaj wiele nie potrzebowaliśmy zmian, żeby jeszcze było łatwiej, a otrzymaliśmy, jakby nie patrzeć, te zmiany. Dla wielu osób początkowych będzie to naprawdę teraz większa przyjemność zagrania. Dla starych wyjadaczy może tutaj być troszkę za łatwo i będzie po prostu problem. Chyba że będzie kwestia tego, że zostaną jakieś wprowadzone dodatkowe zmiany odnośnie poziomów kampanii, co też było zapowiedziane. Więc finalnie, szczerze powiedziawszy, powiem szczerze, że jako zielonoskórzy, czyli tutaj wychodzą orkowie troszkę najsłabiej, bo szczerze powiedziawszy w budynkach za wiele zmian nie mamy. W technologii zostało tylko coś tam uporządkowane i same jednostki, powiem szczerze, są dobre tutaj jednostki, bo tak mówię, pająki, squiggy, ok, oczywiście tutaj balista, czy tam katapulta, nie no, balista jakby nie patrzeć, bardziej to tak na balistę wygląda i te zmiany odnośnie lokalizacji to na pewno jest ciekawa zmiana. Ale szczerze powiedziawszy, spodziewałem się po zielonoskórych na przykład trochę więcej. Jeśli chodzi o największe zmiany, no to oczywiście ogry dostały największe zmiany, bo chociażby zarządzanie właśnie tym mięsem, budowaniem za te mięse, przeporuszanie się obozów, kontrakty na przykład do samego Golfgaga, same jednostki, tylko te jednostki, tak jak mówię, ogry mają duży minus za to, że jednak te jednostki ogrów są zbyt identyczne i to wprowadza coś tego typu, że po co ja mam budować budynek na 4. tier dla jednostek piechoty, skoro szczerze powiedziawszy ta piechota się nie zmienia. Więc zobaczymy, może jeszcze jakieś tutaj poprawki wcześniej wjadą przed wypuszczeniem samego DLC-ka, albo wleci jakaś łatka, coś tego typu, ale niestety, jak mam być szczery, chyba się na to nie zapowiada, więc szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o to, jak bym tutaj ustawił, to szczerze powiedziawszy nawet chyba bym dał na równi, powiedzmy, Khorna plus ogry, bo szczerze powiedziawszy, no też mamy jakby jakieś nowości u samego Khorna, jednostki, lordowie, bohaterowie są naprawdę bardzo mocni i tak w praktyce powinno być, więc szczerze powiedziawszy zielonoskórzy wychodzą najgorzej i dajcie znać, co wy o tym myślicie, może czegoś nie zauważam, może macie jakieś inne przemyślenia, oczywiście możemy sobie porozmawiać w komentarzach o tym. No a oczywiście 12 o 21 zapraszam na live'a odnośnie właśnie DLC-ka. Zostali wybrani akurat zielonoskórzy na live'y, a na serię odcinkową chyba ogry. Choć szczerze powiedziawszy możliwe, że pojawią się po prostu 2 serie odcinkowe, tylko jeszcze będę musiał zdecydować ze Khorna, czy weźmiemy Skulltekera, który będzie niszczył Lustrię, czy weźmiemy po prostu Arbala. Jeszcze oczywiście pojawią się niejedne filmiki odnośnie przed DLC-kiem, no bo tych materiałów jest dosyć sporo, a każdy materiał warto sobie gdzieś tam przejrzeć, przemyśleć i po prostu go omówić. Dzięki za oglądanie i zapraszam do komentarzy. Cześć, cześć, cześć!